Odcinek 4. Dalej zajmujemy się skalą identyfikacji. Tym razem poznamy również tony. Jak można takie tony definiować, o co chodzi w tych tonach, jak się w tym odnaleźć. Czym jest dyskryminacja wybiórcza, czym jest poszukiwanie w rozróżnianiu. Wracając do odcinka 3, pamiętajcie o jednym. Wykrywacze nie rozróżniają metali. Wykrywacze mierzą przewodność obiektów. Czym szybciej to zrozumiecie, to zjawisko i tak naprawdę co kryje się za tymi słowami, naprawdę będzie wam łatwiej prowadzić poszukiwania. Nie będziecie się dziwić wieloma dziwnymi sygnałami. Przede wszystkim będziecie wiedzieć, jak poprawić jakość tych sygnałów. Musicie wiedzieć jeszcze jedną rzecz i cały czas na nią zwracajcie uwagę, że mówiąc o skali identyfikacji wykrywaczu metali, teraz obecnie lekcje, cały czas mamy na myśli tryb pracy dynamiczny. Właśnie od tego są tryby pracy dynamicznej, aby właśnie móc rozróżniać przewodności obiektów, aby móc stwierdzać, jaki obiekt znajduje się pod sondą, jakiej przewodności. Do tego właśnie służą tryby dynamiczne i od tych trybów wyjdziemy. A to z tej prostej przyczyny, że większość z Was, prowadząc poszukiwania, robi to właśnie używając trybów dynamicznych lub Wasi znajomi używają wykrywaczy dynamicznych i będziecie mieli pewny obraz tej całej sytuacji. Także jedziemy cały czas z koksem, jeżeli chodzi o tryby dynamiczne. Tony. Czym są tony i co dają nam tony? Ich zmiana, ich dostosowanie. Już pokazuję. Tony ogólnie znajdziemy w menu, w audio, w tym miejscu. Fajną rzeczą jest podgląd takich tonów. Wystarczy nacisnąć raz przycisk program i widzimy, że tony monety 1 jest to 1 ton do wszystkich metali. Spustem cofamy. Tony monety 2 jest to bardzo podobny. Lekko podwyższony poziom w jednym miejscu. Tony monety 3 już mają delikatny podniesiony ton na samym końcu, ale już na przykład tony relikty 1, tu widzimy 2 tony, jeden do żelaza wyodrębniony, a drugi do koloru wyższy. Tony relikty 2 jest to wykrywacz działający w 3 tonach, jeden do żelaza, jeden średni często do folii i wyższy do fajnych kolorów. Z kolei relikty 3 to jest wykrywacz tak zwany multiton. Jeden do żelaza, folia, wyższe, jeszcze wyższe i najwyższe do srebra. To jest chodzenie na multitonach. O co w tym chodzi? Dodatkowo jeszcze tutaj macie możliwość samemu sobie napisać dane tony, ale to już Wam pokażę, jeżeli chodzi o menu. Jeżeli będziemy bawić się wykrywaczem i będę tłumaczył menu. Teraz zajmiemy się tonami i o co w tym chodzi. Aby mówić o tonach, popatrzmy na skalę identyfikacji detektorów metali. W tej chwili mamy na obrazie dwie skale. Skalę taką jak występuje w Ultimie oraz w Alterze, czyli ta od 1 do 120 oraz taka jak występuje w nowym Alterze -90 plus 90 oraz w Argo NE. Dla przykładu mam tutaj też taką prostą skalę, jeżeli chodzi o wykrywacze, jakieś garety i inne proste detektory, które mają 4 tony. A teraz Wam pokażę, o co w tym wszystkim chodzi. Posłużę się tutaj kolorami. Będziemy się bawić skalą taką najbardziej fizyczną, jeżeli chodzi o własności wykrywaczy metali, tą -90 plus 90, gdzie wszystko od 0 na lewą stronę jest żelazem, a od 0 do +90 jest kolorem. Jeżeli chodzi o wykrywacze proste gareta, właśnie to jest jedna kosteczka, całe żelazo to jest właśnie od 0 do -90 i później w prawo kolory. I zobaczcie, mówiąc, że wykrywacz działa w jednym tonie, oznacza to, ustawiamy sobie jeden ton, jeden poziom dźwięku do wszystkich metali. I w tej chwili wychodzi na to, że nasz wykrywacz daje jeden dźwięk, niezależnie czy to jest żelazo, czy to jest folia, czy to jest
złoto, czy to jest srebro, czy inne metale, ustawiliśmy jeden poziom dźwięku do wszystkich metali. W wykrywaczach właśnie Rutusa tony 1 lub na przykład tony monety oznacza, że wszystkie metale ze skali identyfikacji mają 1 ton. I ktoś zapyta, no ale po co mi w wykrywaczu 1 ton do wszystkich metali, jeżeli teraz nie wiem, co jest kolorem, a co jest żelazem. Bo tego typu ustawienie na 1 ton jest bardzo fajne w sytuacji, kiedy właśnie używamy sobie dyskryminacji. Mamy 1 ton do wszystkich metali, a przesuwając dyskryminację od lewej strony coraz bardziej, po prostu ucinamy miejsce, w którym mają nie być już sygnalizowane dane obiekty. Przykład, dając dyskryminację przy tej skali do 0, wykrywacz nie sygnalizuje sygnałem dźwiękowym wszystkich obiektów w teorii żelaznych, ale sygnalizuje wszystko to, co jest po prawej, 1 tonem na kolor. Możemy wtedy też taką dyskryminację obniżyć na przykład do -10 i wtedy też sygnałem na kolor otrzymamy wszystkie te obiekty, które znajdują się poniżej. Może to być jakiś właśnie mikrokawałek złota, który jakoś nie zahaczył jeszcze w skali na plusie, ale w gruncie zmineralizowanym wszedł na minus. No i gdzieś tutaj jakiś sygnał uzyskamy od tego koloru. Właśnie po to jest ton 1, aby sobie kręcić poziomem dyskryminacji. Mniej więcej działa to w ten sposób, jak w wszystkich wykrywaczach analogowych, które działają w 1 tonie i mamy po prostu pokrętło. I tym pokrętłem ustalamy granicę, w którym miejscu się ma pojawić dźwięk, a w którym nie. Dla testu robi się to w ten sposób, że wchodzimy na pole, bierzemy do ręki mały gwóźdź, jeżeli słyszymy, że pole jest zaśmiecone drobnymi przedmiotami i tak długo machamy przed sondą tym małym gwoździem i kręcimy dyskryminacją, aż znajdziemy miejsce, gdzie te gwoździe są wyeliminowane. Znajdziemy tutaj gdzieś te miejsce, w którym rzeczywiście te drobne gwoździe są wyeliminowane i wtedy mamy pewność, że jeżeli koło takiego gwoździa lub pod nim znajdzie się moneta, jesteśmy w stanie odnaleźć ten obiekt. Na tym właśnie polega ton 1. Możemy go do tego właśnie wykorzystać. Na przykład chcemy teraz zrobić tony 2. O co w tym chodzi? Zobaczcie. Tony 2, czyli ustalamy 1 ton do żelaza, cały przedział żelaza. Pomimo tego, że mamy tutaj możliwości 90 takich słupków ID, ustalamy 1 poziom dla całego żelaza, a drugi poziom o wiele wyższy dla przedmiotów kolorowych. I co się wydarzyło? W tym momencie stworzyliśmy wykrywacz dwutonowy. Mamy 2 tony. Jeden niższy dla żelaza, drugi wyższy dla koloru. Możemy stworzyć wykrywacz 3-tonowy. Ustalamy 1 ton dla żelaza, 1 do średnich kolorów, tych niższych, a jeszcze wyższy ustalimy do wyższych kolorów. Teraz mamy wykrywacz 3-tonowy. W wykrywaczu Rutus Alter 71, Argo NE oraz innych możemy tych tonów przypisywać do każdego punktu identyfikacji w kolorze. Czyli mamy 90 słupków, które sobie sami możemy przypisywać. Jeżeli ktoś się lubi takim czymś bawić, lubi wiele tonów, może samemu to zrobić. Może zrobić 1 dla koloru, albo może zrobić ich 90. To już jest kwestia tego, co kto lubi i jak kto lubi poszukiwać. Na tym właśnie polegają tony, ich zmiana i możliwości jakby dopasowywania. W wykrywaczach, które mają stałe ustalone tony, na przykład tak jak tutaj, cały poziom żelaza jest 1 tonem, folia jest kolejnym tonem, złoto i srebro też kolejnymi tonami, nie mamy możliwości żadnej regulacji. Nie mamy możliwości wyodrębnienia żadnego piku ani sygnału, ponieważ jest to sklejone w jeden blok. Tutaj całe od 0 do 30 jest po prostu wklejone w jeden blok i nie jesteśmy w stanie nigdzie nic wyodrębnić, jeżeli już zaczynamy się uczyć i chcemy bardziej dokładnie i wnikliwiej prowadzić poszukiwania. No i po takiej małej lekcji a propos tonów, przy okazji poznaliście, czym jest dyskryminacja i na czym polega chodzenie na dyskryminacji. Na takiej dyskryminacji klasycznej. Akurat na wyświetlaczu ustawione mam
ID od 1 do 120 i właśnie kręcąc sobie takim poziomem dyskryminacji, właściwie kręcąc jak praktycznie jakimś pokrętłem, możemy sobie ustalić granicę. Możemy sobie na przykład ustalić granicę tutaj w teorii, gdzie się kończy żelazo, a zaczyna kolor. Możemy zejść poniżej, dzięki temu jesteśmy w stanie wychwycić obiekt, który jest kolorem, a znajduje się na przykład w ziemi zmineralizowanej, czego nie jesteśmy w stanie zrobić w wykrywaczach, które mają z zasady ustalone kostki, na przykład jak pokazuje tutaj na tej skali ID, o czym zaraz będzie takie małe szkolenie. I to jest właśnie chodzenie na dyskryminacji. Prócz dyskryminacji możemy chodzić na rozróżnianiu. Czym jest rozróżnianie? No z zasady właśnie nie mamy żadnej ustalonej dyskryminacji, a rozróżniamy przewodność obiektów ustalonymi tonami. Czy będą to 2 tony, czy 3, czy 4, czy 5, czy jeżeli mamy możliwość ich przypisywania, to jest właśnie chodzenie na rozróżnianiu dźwiękowym. Prócz tego mamy możliwość ustawienia w wielu wykrywaczach dyskryminacji wybiórczej. Czym jest dyskryminacja wybiórcza? No właśnie zobaczcie, możemy sobie na skali identyfikacji na przykład ustalić, że od poziomu 30, tam gdzie w teorii w wykrywaczach zaczyna się pojawiać folia, możemy sobie zacząć wycinać tego rodzaju przewodności, że teraz akustycznie nie usłyszymy przedziału od 30 do 33, czyli jakiejś tam małej folii. Czy ma to sens? Ja uważam, że nie. Tylko dlatego, że w tym momencie, gdzieś tutaj w tej skali może też się odnaleźć złoty łańcuszek, o czym wcześniej mówiłem. Ja z zasady nie używam dyskryminacji wybiórczej. Naprawdę w ekstremalnie skrajnych przypadkach można jej użyć, ale należy bardzo dobrze wiedzieć, jak to wszystko działa. No i przede wszystkim, co możemy stracić używając dyskryminacji wybiórczej. Także, jak widzicie, można się bawić, można sobie wycinać wybiórczo różnego rodzaju na skali ID przewodności. I tym jest właśnie chodzenie w dyskryminacji klasycznej, na rozróżnianiu, kiedy mamy różnego rodzaju tony, oraz dyskryminacji wybiórczej. I teraz jak się to wszystko ma do skali identyfikacji, którą widzicie na ekranie? Do skali od 1 do 120, do skali -90 plus 90, no i do takiej z prostych detektorów Iron, Foil, Gold, Silver. Jak już wiecie, już teraz chyba nawet nie muszę powtarzać, zwykła, klasyczna dyskryminacja jest to po prostu przesuwanie poziomu i ustalanie granicy, od której obiekty nie będą sygnalizowane dźwiękowo. Niestety w wykrywaczach tych prostych nie jesteśmy w stanie przeprowadzić takiego działania, takiej dyskryminacji, bo możemy tylko wyciąć cały blok żelaza. I jest pewien problem, ponieważ z zasady wiele obiektów bardzo słabo przewodzących, które leżą w słabych gruntach kolorowych, typu mikrozłoto, inne tego typu przedmioty, mogą jak najbardziej przy pierwszym odnalezieniu znaleźć się gdzieś w tym miejscu na skali. Tutaj. Ich pierwsze jakby machnięcie sondą nad nimi może je wskazać na jakimś małym minusie. Wywalając cały taki blok, no niestety wyrzucimy taki obiekt. Nie mamy możliwości korekcji. Używając dyskryminacji klasycznej, którą mamy możliwość przesuwania, no właśnie jesteśmy w stanie ustalić pewną granicę i wyłapać te obiekty. Jeżeli chodzi o poszukiwanie na rozróżnianiu, tutaj w tych prostych detektorach mamy tylko te 4 kostki i rozróżniać możemy to za pomocą tych 4 różnych tonów. Oczywiście to jest akurat w linii prostej narysowane, ale z zasady to są coraz wyższe tony. Chodząc na rozróżnianiu, wiele osób chodzi, ma przypisywane tony. Najczęściej do żelaza wszyscy przypisują 1 ton i coraz więcej tonów na przykład do kolorów. Tu jest akurat, mamy 2 tony, nie? Jeden do żelaza, drugi do koloru. Można ich przypisać coraz więcej do koloru. Coraz więcej, coraz więcej. To jest właśnie chodzenie na rozróżnianiu, w cudzysłowie tej przewodności obiektów. I pozostaje nam jeszcze dyskryminacja wybiórcza, której zasady polecam nie stosować, jeżeli nie rozumiemy bardzo dobrze działania detektorów.
gdzie możemy sobie wycinać akustycznie całe jakieś segmenty. Na przykład można wyciąć cały taki segment, ustalając, że nie chcemy, aby był dźwiękowo wskazywany. Tylko mówię, naprawdę trzeba znać i wiedzieć, jak to wszystko działa, aby stosować dyskryminację wybiórczą. W takiej skali, którą tutaj widzimy, iron, foil, gold, silver, w prostych detektorach, dyskryminacją wybiórczą będzie na przykład wycięcie całego takiego bloku, foil. Niestety, w tym bloku i w przewodności, jaka tu jest, występuje masa ciekawych obiektów. Ale nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Możemy tylko wywalić cały taki przedział foil. I to jest właśnie dyskryminacja wybiórcza. Także teraz poznaliście, czym jest dyskryminacja klasyczna, czym jest chodzenie na rozróżnianiu oraz czym jest dyskryminacja wybiórcza. Widzicie? Coraz większej mocy zaczyna nabierać ta maksyma, o której mówiłem wcześniej, że dyskryminacja i lenistwo największym wrogiem poszukiwacza. Dzięki za obejrzenie odcinka. Zapraszam do kolejnych. Będzie coraz ciekawiej.